Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Trzynastego stycznia 2026 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy autostrady A4 od węzła Krzyżowa na połączeniu A4 z A18 do okolic węzła Krzywa na połączeniu A4 z DK94. Natomiast pod koniec 2025 roku zespół do spraw analizy przebiegu autostrady A4 podjął decyzję, że A4 w okolicy Wrocławia zostanie poprowadzona zupełnie nowym śladem. W dzisiejszym materiale postaram się przybliżyć Wam, jak będzie wyglądała rozbudowa starej A4 od węzła Krzyżowa przez Legnicę do kątów wrocławskich do przekroju dwóch jezdni o 3 pasach ruchu wraz z pasem awaryjnym oraz budowa całkowicie nowej A4 od kątów wrocławskich do węzła Wrocław Wschód. Obecnie autostrada A4 na omawianym odcinku posiada dwie jezdnie po 2 pasy ruchu bez pasa awaryjnego. Według pomiarów ruchu z 2020 i 2021 roku poruszało się nią od 33 tysięcy pojazdów koło Krzyżowej do około 75 tysięcy pojazdów na dobę koło Wrocławia. Danych z roku 2025 jeszcze nie ma, ale na pewno wartości te będą wyraźnie większe. Z racji ogromnego natężenia ruchu, braku pasa awaryjnego oraz węzłów drogowych niedostosowanych do obecnych wymogów, jazda tym fragmentem A4 jest bardzo niebezpieczna. Dochodzi tutaj do ogromnej ilości wypadków drogowych. Przez brak pasa awaryjnego każde dotarcie do wypadku jest również dużym wyzwaniem dla służb ratunkowych. Autostrada zostanie rozbudowana w starym śladzie na odcinku od węzła Krzyżowa do kątów wrocławskich o łącznej długości 85 km. Inwestycja rozpocznie się w rejonie węzła Krzyżowa, gdzie łączą się autostrada A4 od strony Zgorzelca i Drezna oraz A18 z kierunku Berlina. Na tym węźle oznakowanie poziome zostanie zmienione tak, że zniknie zwężenie do jednego pasa na łącznicy z A18 na A4. Zamiast tego lewy pas łącznicy będzie płynnie przechodził w prawy pas głównej jezdni A4. Na dalszym odcinku rozbudowa będzie wyglądała następująco. W pierwszym etapie zostanie dobudowana nowa jezdnia o przekroju 3 pasów wraz z pasem awaryjnym. Powstanie ona częściowo na południe, a częściowo na północ od istniejącej autostrady. W trakcie jej budowy pojazdy będą wciąż poruszały się dwoma istniejącymi jezdniami, tak jak teraz, z wyjątkiem odcinka przejściowego, gdzie oś nowej autostrady przetnie obie jezdnie. W drugim etapie cały ruch zostanie przerzucony na nową jezdnię, na której zostaną wyznaczone po 2 pasy w każdym kierunku. Wtedy stara autostrada zostanie wyburzona, a w jej miejsce powstanie druga jezdnia. Podczas rozbudowy większość starych wiaduktów i mostów zostanie zlikwidowana, gdyż są za wąskie, a w dodatku wiele z nich powstało jeszcze przed II wojną światową, więc mają już prawie 90 lat. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące węzły drogowe: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Krzywa na przecięciu A4 z DK94, Chojnów na przecięciu z drogą wojewódzką 328 oraz Złotoryja na przecięciu z drogą wojewódzką 364. Natomiast dwa węzły zostaną zlikwidowane. Są to Jadwisin oraz Lubiatów. W okolicach obecnego węzła Jadwisin powstanie para parkingów Jadwisin kategorii drugiej, gdzie docelowo oprócz parkingu i toalety będzie stacja paliw i restauracja. Będą to bardzo duże parkingi, gdzie znajdować się będzie 145 miejsc dla pojazdów osobowych, 92 dla pojazdów ciężarowych, 5 dla autobusów oraz 10 dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Kolejne zadanie rozpoczyna się na węźle Legnica Południe na przecięciu A4 z drogą ekspresową S3. Przebudowa tego węzła niestety będzie polegała jedynie na budowie po obu stronach autostrady nowych, około 4-kilometrowych jezdni zbiorczo rozprowadzających, które połączą ten węzeł w jedną całość z węzłem Złotoryja. Uważam, że jest to zdecydowanie zbyt mało. Węzeł Legnica Południe ma niecałe 10 lat, gdyż S3 na tym odcinku została otwarta w 2018 roku. Ale jak dobrze wiecie, węzeł ten został wybudowany według projektu przewidującego budowę stacji poboru opłat, mimo że już na długo przed rozpoczęciem budowy było wiadomo, że one nigdy nie powstaną. W efekcie węzeł jest zaprojektowany źle. Zamiast łącznic bezpośrednich i pośrednich, kierowcy kluczą niepotrzebnie po węźle, po wąskich i ciasnych łącznicach. Najbardziej zawiła trasa to ta od strony Zgorzelca w stronę Zielonej Góry, która wygląda tak.
Na tym węźle największe potoki ruchu w relacjach skrętnych występują na kierunku z A4 na S3 w stronę północną i odwrotnie. Według mnie należy podjąć kroki w celu przebudowy tego węzła, uwzględniając to, gdzie są największe potoki ruchu. Wstawiam luźną propozycję, jak węzeł mógłby wyglądać. Dodatkowo wrzucam propozycję nowego oznakowania tego węzła. Na odcinku z Legnicy do Kątów Wrocławskich, podobnie jak na odcinku z Krzyżowej do Legnicy, inwestycja będzie polegała na wybudowaniu nowej jezdni tuż obok istniejącej trasy, a następnie budowie drugiej jezdni zamiast istniejącej autostrady. Następujące węzły zostaną przebudowane. Legnica Wschód na przecięciu A4 z drogą wojewódzką 320, Wądroże Wielkie na przecięciu z drogą lokalną, Budziszów na przecięciu z drogą wojewódzką 345 oraz Kostomłoty na połączeniu A4 z DK5. Natomiast węzły Legnickie Pole, Mikołajewice, Udanin oraz Gościsław zostaną zlikwidowane. Pierwotnie węzeł Wądroże Wielkie miał również zostać usunięty, jednak dosłownie kilka dni temu pojawiła się informacja, że ten węzeł zostaje. Bardzo dobra decyzja. Pozostałe węzły do likwidacji rzeczywiście łączą się z małymi wioskami i ich likwidacja jest uzasadniona. Odcinek, który budzi największe emocje, to fragment z Kątów Wrocławskich do okolic węzła Wrocław Wschód. W analizach brane były tutaj pod uwagę dwie główne wersje poprowadzenia trasy. Wersja pierwsza to pozostawienie A4 w obecnym śladzie i poszerzenie jej do przekroju 3 pasów ruchu w każdym kierunku wraz z całkowitą przebudową węzłu Wrocław Południe oraz Bielany Wrocławskie. Natomiast wariant drugi to budowa A4 w nowym śladzie. Zespół do spraw analizy przebiegu autostrady A4 przy Generalnej Dyrekcji ocenił pod koniec 2025 roku, że A4 w okolicy Wrocławia zostanie poprowadzona zupełnie nowym śladem bardziej na południe. Czy jest to dobra decyzja? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno pozostawienie A4 w obecnym śladzie, jak i budowa w nowej lokalizacji ma swoje wady i zalety. Rozbudowa A4 w obecnym śladzie wiązałaby się z ogromnymi utrudnieniami przez kilka lat w czasie przebudowy, jednak docelowo A4 pozostałaby bliżej Wrocławia, który jest głównym generatorem ruchu w tej okolicy. Problemem jest również odcinek pomiędzy węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie. Według prognozy ruchu 3 pasy na tym fragmencie byłyby niewystarczające właściwie od razu. Natomiast gdyby zaprojektować 4 pasy, to przepustowość zostałaby przekroczona po 16 latach od ukończenia przebudowy. Według prognoz ruchu w 2050 roku wyniosłaby aż 127 tysięcy pojazdów rzeczywistych, co z uwagi na duży udział ruchu ciężarowego przekłada się na aż 162 tysiące pojazdów umownych. Jest to umowna miara natężenia uwzględniająca strukturę ruchu. Według wytycznych ministerstwa górna granica stosowalności przekroju 4-pasowego to właśnie 160 tysięcy pojazdów umownych. Rozwiązaniem mogłaby być zamiana obu tych węzłów w jeden węzeł zespolony wraz z oddzielnymi jezdniami zbiorczymi, dając łączny przekrój 5 pasów w każdym kierunku. Jednak tu również sytuacja nie jest łatwa, ponieważ ogromna większość ruchu skręca na jednym z tych węzłów, więc gdyby zaprojektować 3 pasy na jezdni głównej, to byłyby one puste, a na 2 pasach jezdni zbiorczej zapewne tworzyłyby się zatory. Z kolei gdyby to główna jezdnia miała 2 pasy, a jezdnia zbiorcza 3 pasy, to występowałaby na niej bardzo duża liczba manewrów zmiany pasów ruchu na odcinku 2 km. Sądzę, że właśnie to rozwiązanie byłoby najmniejszym złem, ale zaprojektowanie tego układu tak, aby nie prowadziło do dużej liczby stłuczek i wypadków, byłoby nie lada wyzwaniem. Z kolei realizacja nowego śladu będzie powodowała dużo mniejsze utrudnienia w czasie budowy, aczkolwiek i tak one się pojawią w miejscach włączania w obecną A4 na obu końcach, natomiast obawiam się, że wiele pojazdów nie będzie jednak korzystało z nowej trasy. Według prognozy przewidywane obciążenie nowego śladu uzasadnia budowę jedynie autostrady o 2 pasach w każdą stronę i nie ściąga ona na siebie na tyle dużo ruchu, aby w ogóle pojawiła się konieczność budowy 3 pasów w przyszłości. W starym śladzie 2 pasy są wystarczające dla ruchu, jaki według prognozy na nim pozostanie na prawie całej długości, ale nie na całej. Wciąż niezbędna okazuje się rozbudowa pomiędzy węzłami Wrocław Południe i Bielany Wrocławski. Taki rozkład ruchu wynika stąd, że dla wielu relacji przejazd po nowej trasie będzie po prostu nieopłacalny. Mam tu na myśli m.in. trasę od strony Warszawy i Łodzi w stronę Legnicy, a także z Poznania i Leszna w kierunku Opola i dalej Katowic, choć oczywiście dla tych, którzy jadą całą trasą z Poznania do Katowic i dalej, dostępna wtedy już będzie droga ekspresowa S11. Dla tych kierunków nieopłacalny będzie dojazd z obecnego węzła Wrocław Południe do nowego śladu i następnie odbicie na zachód czy też na wschód.
Poza tym dla ogromnej części kierowców to właśnie Wrocław jest miejscem docelowym, więc dla nich korzystanie z nowego przebiegu trasy też będzie nieopłacalne. Dodatkowo pamiętajmy, jak wiele wokół węzła Bielany Wrocławskiej jest hal przemysłowych oraz miejsc użytkowych, więc dla nich korzystanie z nowego przebiegu trasy też będzie nieopłacalne. Nowy przebieg autostrady znacznie poprawi tranzyt w relacjach Katowice-Legnica, Katowice-Wałbrzych i Jelenia Góra, Katowice-Kłodzko, Kłodzko-Legnica. Natomiast w ogóle nie poprawi relacji Warszawa-Łódź-Legnica oraz Poznań-Leszno, Opole-Katowice. Ponieważ nowa trasa jest tak daleko odgięta od Wrocławia, że jazda nią w wymienionych relacjach okaże się zupełnie nieopłacalna. Dlaczego zatem nie rozważano przebiegu wariantów prowadzących od kątów wrocławskich bardziej na wprost i bliżej Wrocławia? Na przykład tak? Otóż w całym toku prac przygotowawczych tego typu przebiegi w ogóle nie zostały poddane analizie. W pierwszym etapie, studium korytarzowym, Generalna Dyrekcja narzuciła projektantom 3 punkty początkowe, w których miały rozpoczynać się analizowane nowe przebiegi A4. Są to Krzyżowa, Legnica oraz Kostomłoty. W związku z tym żadne warianty na tym etapie nie rozpoczynały się w okolicy kątów wrocławskich. Poddano analizie m.in. korytarz fioletowy, który we wschodniej części przechodził stosunkowo blisko Wrocławia, ale dalej na zachód musiał nienaturalnie odbić na południe tylko dlatego, że odgórnie narzuconym punktem początkowym były Kostomłoty. Następnie ten wariant został odrzucony, co nie jest żadnym zaskoczeniem, bo w wersji do Kostomłotów jego przebieg był nieracjonalny i nawet nie był w ogóle krótszy od starego śladu A4, a za to powodował on negatywne oddziaływanie na środowisko, przycinając obszar Natura 2000. Natomiast przebieg bezpośrednio do kątów wrocławskich byłby znacznie krótszy i całkowicie omijałby obszar Natura 2000. Jednak, pomimo że już wtedy takie postulaty były zgłaszane na konsultacjach społecznych, to na tym etapie Generalna Dyrekcja wciąż nie dopuszczała kątów wrocławskich jako możliwego początku nowego śladu A4. W efekcie spośród rozważanych przebiegów rozpoczynających się w Kostomłotach wybrano wariant prowadzący dalej na południe i bardziej oddalony od Wrocławia, czyli ten prowadzący przez węzeł Olbrachtowice. Dopiero na kolejnym etapie, czyli STS, Generalna Dyrekcja dopuściła do analiz możliwość rozpoczęcia nowego śladu w okolicy kątów wrocławskich, co postulowały m.in. władze tej gminy. Jednak na tym etapie Generalna Dyrekcja przyjęła już, że nowy wariant ma prowadzić przez węzeł Olbrachtowice, wskazany na poprzednim etapie analiz. W ten sposób powstał wariant 2.1, obecnie wybrany przez Generalną Dyrekcję jako preferowany, rozpoczynający się w okolicy kątów wrocławskich, ale następnie nienaturalnie wygięty bardzo na południe, z dala od Wrocławia, aby zahaczyć o planowany węzeł Olbrachtowice. Na tym etapie został dodany do analizy, lecz ostatecznie nie wybrany jako preferowany wariant społeczny zaproponowany przez gminę Kąty Wrocławskie, który wprawdzie też odbijał mocno na południe, ale przynajmniej nie aż tak daleko jak wariant Generalnej Dyrekcji. Natomiast korytarze rozpoczynające się w kątach wrocławskich i prowadzące bliżej Wrocławia nie zostały w ogóle poddane analizie wielokryterialnej ani na pierwszym, ani na drugim etapie prac, w związku z czym nie ma żadnych danych odnośnie tego, czy były one bardziej czy mniej racjonalne od wariantów, które zostały dopuszczone do analizy. Uważam, że uwzględnienie tych krótszych wariantów jest niezbędne w analizach do planowanego wniosku o decyzję środowiskową. Jeżeli Generalna Dyrekcja złoży teraz wniosek tak, jak jest to planowane, to moim zdaniem na 99% regionalny dyrektor ochrony środowiska albo w ogóle odmówi wydania takiej decyzji, albo wpłyną od niej odwołania środowisk ekologicznych i GDOŚ lub sądy administracyjne podważą tak uzyskaną decyzję. Bowiem wariant 2.1, który ma zostać wskazany we wniosku, w analizie wypadł gorzej od rozbudowy po starym śladzie w każdym z 9 analizowanych modeli. W szczególności miał on wysokie negatywne oddziaływanie w kryterium środowiskowym, m.in. z powodu konieczności budowy nowego przejścia przez Dolinę Bystrzycy. W takiej sytuacji wskazane jest przeanalizowanie tzw. racjonalnych wariantów alternatywnych, minimalizujących wpływ na środowisko. Tutaj takie możliwe warianty istnieją, są krótsze i nie ingerują w Dolinę Bystrzycy, ale w analizie w ogóle ich nie uwzględniono z przyczyn czysto proceduralnych, w ogóle nie sprawdzając aspektów merytorycznych. Zatem na wydanie decyzji dla wariantu 2.1 w oparciu o taką dokumentację według mnie nie ma po prostu szans. W poprzednim filmie opisywałem analogiczny przypadek na S11 koło Piły, gdzie decyzja została właśnie uchylona z powodu nieprzeanalizowania racjonalnych wariantów alternatywnych.
Jak mówi Generalna Dyrekcja, odcinek w Nowym Śladzie 2.1 wymaga jeszcze analiz przyrodniczych i pełnej inwentaryzacji środowiskowej. Zatem i tak musimy poświęcić czas na pełną inwentaryzację przyrodniczą, która trwa rok, więc zdecydowanie należy ten czas wykorzystać na wykonanie także inwentaryzacji racjonalnych wariantów na odcinku na wschód od kątów wrocławskich. A nawet gdyby miało to wydłużyć analizą o dodatkowych kilka miesięcy, to zdecydowanie lepiej zrobić to teraz, niż zmarnować potem lata w kolejnych instancjach sądów, po to, abyśmy ostatecznie za 5 albo 10 lat znaleźli się znów w punkcie wyjścia, z uchyloną decyzją środowiskową i wąskim gardłem na A4 koło Wrocławia, podczas gdy wszystkie pozostałe odcinki będą już rozbudowane. W wybranym przez Generalną Dyrekcję wariancie 2.1 planowane są następujące węzły drogowe. Na ten moment nie wiadomo, czy są to nazwy docelowe czy robocze. Kąty wrocławskie na połączeniu obecnej A4 z nową A4, Olbrachtowice na połączeniu A4 z S5 i S8, Cieszyce na połączeniu A4 z DK8 oraz Stary Śleszów, gdzie nowa A4 połączy się ze starą A4 w stronę Katowic. Węzeł o roboczej nazwie Olbrachtowice stanie się zatem najważniejszym lub drugim najważniejszym po Wrocław Południe węzłem województwa dolnośląskiego. Stąd będzie się dało pojechać właściwie w każdym kierunku. Na północ po S5 i S8 w stronę Wrocławia, Poznania, Łodzi i Warszawy, na wschód po A4 w stronę Opola, Katowic czy Krakowa, na południe po S8 w stronę Kłodzka i Czech, na południowy zachód po nowej S5 w stronę Świdnicy, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Pragi oraz po A4 na zachód w stronę Legnicy, Drezna, Berlina, Zielonej Góry, Gorzowa i Szczecina. Jak węzeł będzie wyglądał? Na razie pokazane zostały wstępne plany. Są dość zawiłe i nie do końca mnie przekonują. Główne węzły kraju, czyli takie, gdzie krzyżują się ze sobą najważniejsze drogi klasy A i S, powinny być tak zaprojektowane, aby na łącznicach móc zachować duże prędkości, na głównych ciągach zachować 2 pasy oraz unikać przeplatania się ruchu. Natomiast zaprezentowane projekty niestety mają bardzo ciasne łącznice, gdzie prędkość przejazdu będzie wynosiła maksymalnie 40 km/h, a dodatkowo w tych miejscach ruch pojazdów się przeplata. Czym to grozi, widać na innych węzłach w kraju, gdzie jest duży ruch. Oczywiście tutaj również jedną z przyczyn problemu jest to, że A4 została odgięta aż do węzła Olbrachtowice, przez co muszą się na nim wymieszać potoki ruchu aż z 5 kierunków, w których każdy jest mocno obciążoną autostradą lub drogą ekspresową. Zaprojektowanie węzła, który dobrze łączy tak skomplikowany układ, jest bardzo trudne. Natomiast gdyby na węźle Olbrachtowice łączyły się drogi S5 i S8, to mógłby on zostać zaprojektowany jako bardzo dobry węzeł typu trójkąt, a na oddzielnym węźle przycinałyby się A4 z S8. Podsumowując, według mnie nowy ślad A4 w wersji planowanej przez Generalną Dyrekcję poprowadzony jest za daleko od Wrocławia. Uważam, że wariantem, który spiąłby ze sobą wszystkie plusy przebiegu poprowadzenia trasy w starym, jak i nowym wariancie, byłoby poprowadzenie nowego śladu jak najkrótszym przebiegiem, bez odginania jej aż do węzła Olbrachtowice. Pierwszą z możliwości jest bardzo krótki bypass prowadzący na przykład tędy. W tym rejonie niestety w ostatnich latach wydano pozwolenia na budowę kolejnych hal magazynowych i gdyby chcieć je wszystkie ominąć, to nie dałoby się zaprojektować wystarczająco łagodnych łuków dla autostrady. Jednak taki wariant jest aż o 20 km krótszy od zaproponowanego przez Generalną Dyrekcję wariantu 2.1, więc zysk na mniejszym koszcie budowy takiego przebiegu byłby zapewne wielokrotnie większy niż koszt wypłacenia odszkodowania za wyburzenie jednej czy 2 hal produkcyjnych. Dlatego taki dodatkowy koszt odszkodowań powinien po prostu zostać uwzględniony w analizie opłacalności danego przebiegu, a nie powodować odgórne odrzucenie przebiegu bez żadnej analizy. Gdyby A4 została tak wybudowana, to kierowcy w każdej relacji mogliby korzystać z nowej trasy. Drugą możliwością jest wyprostowany przebieg bezpośrednio z kątów wrocławskich, który omówiłem wcześniej, a który nigdy nie został poddany analizie wielokryterialnej. W tym wariancie trasa A4 w relacji Legnica-Katowice byłaby znacznie krótsza niż w przebiegu przez Olbrachtowice. Również dla ruchu od strony A8 na A4 w stronę wschodnią i na odwrót bardziej korzystne byłoby korzystanie z nowego przebiegu, ponieważ ta trasa byłaby tylko minimalnie dłuższa, ale szybsza i bardziej płynna niż jazda starym śladem. Natomiast w wariancie Generalnej Dyrekcji cały ten ruch będzie dociążał rejon bielorusowskich, ponieważ jazda nowym śladem jest w tej relacji zupełnie nieracjonalna. Z kolei dla pojazdów jadących od S8 na A4 w stronę zachodnią i na odwrót, stary ślad wprawdzie wciąż pozostawałby pierwszym wyborem, jednak gdyby na przykład w godzinach szczytu ruch na starym śladzie byłby spowolniony, to wtedy nawigacje bardzo szybko zaczynałyby prowadzić już tranzyt nowym śladem.
Natomiast w wariancie generalnej dyrekcji, nawet w godzinach szczytu, ruch z A8 na A4 będzie cały czas dociążał stary ślad, a używanie znacznie dłuższych objazdów po nowym śladzie zaczynałoby mieć sens dopiero w momencie naprawdę wielkich zatorów albo wypadku. Dodatkowo brakuje w naszym kraju wspólnego planowania dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję, jak i lokalne samorządy oraz wspólnego patrzenia w przyszłość. Idealnie widać to właśnie na przykładzie Wrocławia i okolic. Wrocław to obecnie trzecie co do wielkości miasto w Polsce, gdzie w całej aglomeracji mieszka około 1 200 000 mieszkańców. Tak duże miasto powinno mieć obwodnicę dookoła składającą się z drogi dwujezdniowej, lub trzypasowej, zaczynającej się i kończącej w tym samym punkcie. Nadmienię tylko, że w planach mam do wykonania film właśnie o całej obwodnicy Wrocławia. Obecnie budowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej 372 zakończy się 800 metrów na północny wschód od węzła Bielany Wrocławskie na zwykłym, jednopoziomowym skrzyżowaniu typu rondo, więc jej połączenie z nową A4 będzie właściwie żadne. W idealnym świecie natomiast to połączenie powinno wyglądać na przykład tak. Planowany przekrój A4 to 2 jezdnie po 3 pasy ruchu. Szerokość pasa lewego i środkowego będzie wynosiła 3,5 metra, natomiast prawego, czyli tego, po którym głównie poruszają się pojazdy ciężarowe, będzie wynosiła 3 metry i 75 cm. Pas dzielący będzie miał 5,5 metra, natomiast pas awaryjny 3 metry. Droga będzie zaprojektowana na prędkość 140 km na godzinę, natomiast nośność nawierzchni to 115 kN na oś. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Napiszcie, który wariant według Was jest lepszy. Film będzie miał kontynuację, która pojawi się niebawem. W materiale opowiem o drodze ekspresowej S5 z Bolkowa przez Świebodzice i Świdnicę do trasy S8, o trasie S8 z Wrocławia przez Ząbkowice Śląskie i Bardo do Kłodzka, o tym, co się stanie z obecną A4 po wybudowaniu nowej A4 oraz o nielogicznej numeracji dróg w tej części kraju. Dzisiejszy film pomogli mi wykonać Krzysztof Kleiner, Patryk Struszczak, Łukasz Dzwoniarek, Jarosław Tomczyk oraz Marcin Gołda. Każdemu z osobna bardzo dziękuję. Pozdrawiam, Radek.